przepis łączy w sobie wszystko to, co lubimy, a przynajmniej dwie rzeczy, które bardzo lubimy. Łączy w sobie knedle i łączy w sobie kurki. I łączy w sobie dwie rzeczy, o które sprzeczają się wszyscy grzybiarze. Jedni uwielbiają zbierać grzyby, inni lubią je czyścić. Ja sama nie wiem, Są tacy, którzy lubią je czyścić. Tak. No wczoraj moja siostra powiedziała, że no uwielbia prawda. siedzieć przed Bo to takie telewizorem i medytacyjne. czyścić grzyby. Ja nie lubię ani jednego, ani drugiego. Grzyby się przed nami w ogóle chowają, więc my lubimy chodzić ze znajomymi, którzy zbierają dużo grzybów, a nie lubią czyścić. Wtedy zawsze coś nam zostanie. Ale na pewno jedno nas łączy z grzybiarzami. Wszyscy lubimy jeść grzyby. Zatem dzisiejsze kurki nabyliśmy drogą kupna i zapraszamy Was na knedle z kurkami. Namoczyliśmy wcześniej kurki, bo też wielu zwolenników grzybów twierdzi, że grzyby wystarczy tylko tak oczyścić z piaseczku i z listków. Życzę powodzenia każdemu, kto będzie chciał chociaż jedną kurkę z piasku oczyścić, bo kurki rosną w lasach, gdzie jest dużo piasku. Zatem czyścimy kurki. Nie robimy tego tak idealnie, po prostu my staramy się, żeby po prostu ten piach pomiędzy blaszek spadł. Jak czasami zostanie kawałek mchu, to się nie przejmujemy. No i oczyszczamy też tą końcówkę, no bo to widać, że to... Bo mech też jest wegański. Dobra, żarty żartami. I kroimy na drobno, wrzucamy od razu na patelnię. Zatem daję Ci Twój mały nożyk. Nie, Twój jest jeszcze mniejszy. O, ten jest Twój. Ale wredny. Proszę bardzo. No trudno. No i oczywiście te talerzyki ze wszystkimi dodatkami muszę tutaj przełożyć, ponieważ się pochlapią, będą mokre. I tak zaraz będą w kurkach średnio wylądują. użyteczne w tym momencie, a przynajmniej nie będą tak ładne do pokazania Wam. Jeśli lubicie kurki, jeśli lubicie knedle, możecie ten odcinek polubić, a jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, możecie go zasubskrybować. Jeśli naciśniecie ten dzwoneczek i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informację, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni o godzinie 18:30 w niedzielę, tłumaczonej oczywiście na język angielski dla Was bądź dla Waszych przyjaciół. Mamy nadzieję, że się Wam to przyda. Jeśli macie pytania, macie zlecenia na nowe przepisy, piszcie do nas tutaj na dole pod opisem, gdzie znajduje się również przepis, a także na Instagramie i na Facebooku. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, a jak lubicie książeczki, nie tylko przepisy w formie elektronicznej, no to polecamy Wam naszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Jest do dyspozycji w naszym sklepie, poręczna zakładka, jeden przepis na tydzień, a po roku 52 nowe przygody kulinarne macie za sobą. Zabieram się za kurki. Pora najwyższa. Pierwszą porcję kurek przerzucamy na patelnię i kroimy dalej. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Z wielką atencją powyjmowaliśmy już wszystko, co było możliwe z tej Zabieramy wody. miskę, nie będzie nam już potrzebna. Ostatnie kurki na patelnię, Włączamy palnik oliwa na patelnię. i możemy smażyć. Oczywiście kurek jest duża porcja, więc też tego tłuszczu musi być więcej. Zostawię Ci mieszanie, Tak, ja wiem. Bo a kurki ja pójdę po ziemniaki. pasują mi do koszulki. Ziemniaki oczywiście do ciasta na knedle są nam potrzebne. Zostały przygotowane wcześniej, czyli obrane, pokrojone i wstawione do piekarnika na parze. Ponieważ ziemniaki ugotowane na parze mają dużo więcej wartości i lepszy smak. Kurki możemy posolić, dzięki temu szybciej nam zmiękną na patelni i zmniejszą swoją objętość. Ziemniaki na parze gotujemy w większej ilości, gdyż robimy z nich bardzo dużo fajnych potraw, chociażby sałatki, kluski, gnocchi, sosy. Ciekawią Was dania z ziemniaków? Sprawdźcie tutaj playlistę nad Joli głową. Przepuszczamy ziemniaki przez praskę i lepiej, żeby one były jeszcze ciepławe, gdyż wtedy łatwiej się je przeciska. Właściwie to na tym etapie możemy dodać czarny zmielony pieprz, który trochę doprawi nam farsz, a także szczypta safetydy, która w naszej kuchni zastępuje cebulę. Niektórzy do kurek dodają cebulę, u nas cebuli nie ma, będzie asafetyda, będzie smakowało podobnie, natomiast będzie lekko strawne. Ja mam takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o kurki i cebulę. Mi się wydaje,
że tu chodzi są też o siebie o to, że, zazdrosne. tak, że są po pierwsze o siebie zazdrosne, cebula jest intensywna, kurka jest za to mało intensywna, więc wtedy za bardzo w tej kurce czuje się cebulę. Myślę, że szkoda robić konkurencji dla kurki w potrawie, która ma smakować kurkami, a oprócz tego kurka jest bardzo wartościowym grzybem, jest dosyć droga, więc często też dodaje się cebulę jako jedno z tańszych warzyw, żeby trochę zmniejszyć koszta. Mówimy tutaj o gastronomii, która oczywiście trochę musi ciąć koszty, więc cebula tutaj tak, jest niezłym wypełniaczem w dobrej cenie. Mi zdarzyło się kiedyś nawet zostać poczęstowaną zupą kurkową, która smakowała jak cebulowa. Ostatnią partię ziemniaków przepuściłam i teraz dodaję już tych przepuszczonych, żeby mieć pewność, że całość została dokładnie zmiażdżona, żeby w cieście nie powstały grudki. Niestety kurki muszą odparować, mówię niestety, gdyż zrobi ich się mało, ale zapachu dużo nie odparuje, smak zostanie i uda nam się zrobić na pewno pyszne mało nadzienie. nie będzie, to był kilogram kurek. Kilogram kulek, ja myślę, że z zostaje połowy nam- zrobimy knedle, a druga połowa pójdzie do zamrożenia. Jak chcecie zobaczyć, jak przyrządza się kurki do zamrażania, no to zobaczycie tu za chwilę. A oprócz tego możecie Macie to zobaczyć w przy bobie z odcinku, kurkami. Właśnie, z bobem i kurkami. Jak chcecie zobaczyć inne odcinki kurkowe, tutaj. Ziemniaczki łączymy z solą i siemieniem lnianym. Odtłuszczone siemię lniane w naszej kuchni, jak zapewne już wiecie, ale może niektórzy nie wiedzą, zastępuje jajko i gluten, który spaja ciasto. Teraz chwileczkę wyrabiamy, żeby siemię pochłonęło wilgoć. Ja w tym czasie przepuszczam przez palce ziemniaki, wtedy puszczają więcej wilgoci i to siemię ma co wchłaniać. Potrzymamy jeszcze minutkę i będziemy mogli dodawać resztę składników ciasta. Kurki odparowały, wyłączamy palnik, odstawiamy je na bok, aby przestygły. Także rozkładam je tutaj na płasko, aby dobrze odparowywały i szybko, ponieważ Jola jest szybką wyrabiaczką ciasta. No nie knedlowego. jestem tego taka pewna, jak widzisz, moje ciasto jest niezrobione jeszcze. Przeceniłem Cię. Ale to są w ogóle ziemniaki młode, a młode ziemniaki mają to do siebie, że mają dużo więcej soku, mają mniej skrobi. Więc ja przypuszczam, że dzisiaj będę musiała dodać całe te ilości mąki, czyli mąkę gryczaną, zamieszam i zaraz będziemy dodawali mąkę ziemniaczaną. Tyle, ile trzeba będzie. Natomiast jeśli Wasze ziemniaki będą późniejsze, takie bardziej skrobiowe, no to możecie troszeczkę oszczędzić na mące ziemniaczanej. Jest to już Dokładnie. kwestia nabrania wprawy i wyczucia podczas gotowania. I zobaczcie, mąka gryczana wciąga wilgoć z ziemniaków, tą pozostałą, której nie wciągnęło oczywiście siemię lniane i zaraz ciasto będzie robiło się trochę bardziej plastyczne. Niestety jest to zabawa jak w piaskownicy. Albo stety, bo ja to pamiętam, że zawsze lubiłam bawić się w piaskownicy, lepić różne babki, nie babki i niestety bardzo wnerwiało mnie to, że te babki się rozpadają po zdjęciu foremki, a tu, no proszę, idealna zabawa. Dodajemy teraz skrobię ziemniaczaną. Najpierw damy połowę, albo trochę więcej i jeszcze raz zagniatam. Wyrabiając ciasto na knedle, w ogóle wszelkie ciasta, które się wyrabia z ziemniakami przepuszczonymi przez praskę, jeżeli chcemy ciasto, żeby było bardziej plastyczne, fajnie jest dobrze ugnieść w dłoniach, wręcz przepuścić przez palce, mocno zgniatając. Automatycznie z ciasta, które wyglądało już na bardzo suche, robi się bardzo miękkie ciasto i już widać, że możemy dodać jeszcze trochę skrobi ziemniaczanej. I na tym etapie potrzebujemy stolnicy. Naszą ulubioną stolnicą jest mata silikonowa. Idealnie sprawdza się przy cieście bezglutenowym, które jest dużo bardziej lepkie od pszennego. Ale akurat ciasto na knedle do tych lepiących się mocno nie należy. Dobrze, potrzebuję teraz już maty i jeszcze chwila wyrabiania. Powygniatamy. I wstawimy wodę do gotowania. Oczywiście woda do gotowania czegokolwiek powinna być posolona.
Niezależnie od tego, że ciasto też zostało posolone, Nawet jeśli są to pierogi z jagodami. nawet też jeśli powinno są być to posolone. tak pierogi z jagodami, musimy pamiętać o tym, że ciasto, które nie będzie posolone i będzie gotowane później jeszcze w nieosolonej wodzie, będzie po prostu bardzo jałowe. Kurki przestygły. Możemy połowę zawartości patelni odebrać na farsz. Druga połowa zostaje na patelni. Jeśli nam będzie potrzebna, to użyjemy jej, a jeśli nie, to zamrozimy. Tak jak Do wcześniej innych potraw. wspomnieliśmy. Natomiast do tego, co znajduje się w misce, dodajemy skrobi ziemniaczanej. Nie tylko pochłonie resztę wilgoci, która jest w kurkach, ale gdyby przez przypadek taki jeden knedelek się otworzył, to nadzienie natychmiast nie wypłynie do wody. Już będzie można zacząć lepić knedle. Porozdzielamy sobie Całe ciasto podzielimy na dwie części, potem na dwie części. na jeszcze mniejsze, takie, żeby uzyskać placuszek, do którego będzie Myślę, można że włożyć łącznie z tego nadzienie. wyjdzie 12 knedli. Może tak być. Łyżeczka się przyda. Widzę, że trochę za dużo wilgoci z kurki wydostało się. Trzeba dodać trochę więcej skrobi ziemniaczanej i jeszcze raz zamieszać. Polepiłem, pozaklejałem, potoczyłem, ale dopiero po ugotowaniu się okaże, czy babcia byłaby ze mnie dumna. Oj, może być różnie. Myślę, że najważniejsze i z tego byłaby dumna, że próbuje i robi. Oczywiście nie będziemy wrzucać wszystkich knedli naraz, zrobimy to na ratę. Także jedne będą się już gotować, a drugie będą się jeszcze lepić. Delikatnie ruszamy, żeby knedle nie przywarły do dna, ale nie na tyle mocno, żeby nie uszkodzić ciasta. Jeżeli knedle gotują się za mocno, to trzeba w trakcie trochę zmniejszyć moc palnika. Już zaczynają powoli knedle wypływać i to oznacza, że teraz od tego momentu mamy 5 minut, żeby je wyłowić, żeby były już ugotowane. No i zobaczcie, trochę farszu nam zostało. Oczywiście w opisie na dole podamy Wam odpowiednie proporcje. Resztę odłożymy do mrożenia. Robimy małe sprzątanie. Nie robimy. Jeszcze Za szybki proszę jestem. spojrzeć na mnie, Jedna ja tu łyżeczka, jeszcze się męczę. jedna malutka tutaj zapomniana. I jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Teraz to ładnie utocz. Ja to zabieram, odkładam na bok, ponieważ za chwilę będziemy serwować. A serwować będziemy ze skwarkami z wędzonego tofu. Mam taką nadzieję, że knedle już są gotowe, bo jesteśmy bardzo głodni. Wykładamy je na talerz i polejemy je skwarkami z wędzonego tofu. Jak się przygotowuje skwarki, znajdziecie je tutaj w przepisie na nieruskie pierogi. Knedle się będą gotować, a my zajmujemy się jedzeniem pierwszej partii. Smacznego I na zdrowie.